Najtrudniejsze, wielka wyzwanie dla mnie, ale cieszę się, że teraz jestem w stanie mówić po polsku. Ja nie mam pojęcia, jeśli chodzi o przypadki. Nie mam pojęcia. I 10 minut może maksymalnie, więc Czyli godzinka na dzień? to jest Można godzina. tak mówić. Tak, no. Może ktoś nas teraz ogląda i pomyśli, to jest fake poliglota. Czy no, to może być. jesteś w stanie coś powiedzieć właśnie w każdym z języków, No. który znasz? No i teraz jestem tutaj, mówiąc po polsku. Niesamowite. Widzicie, musicie zostać do końca. Luis powie wam, jak nauczyć się polskiego w rok. Kochani, dzisiaj mam dla was specjalnego gościa. Zawsze mówię na początku, że rozmawiamy w tym podcaście z ekspertami w nauczaniu języków i osobami, które nauczyły się języka polskiego. A tutaj mamy eksperta, który mówi w ilu językach? W 8 językach. 8 językach. Luis z Hiszpanii, który mówi też pięknie po polsku. No to jest pomysł mówić dobrze po polsku i dziękuję za zaproszenie. Jest wielka przyjemność dla mnie być tutaj i oczywiście porozmawiać o języku. To jest najważniejsze dla mnie. Okej. Powiedz mi, Luis, jak to się stało? Jak to jest możliwe, że ty rozmawiasz w ośmiu, tak? Ośmiu, W ośmiu tak. językach. Jak to się stało? O, no to zaczęło, kiedy przeprowadziłem się do Belgii i zdałem sobie sprawę, że kiedy mówiłem lokalny język, połączenia i kontakt z ludźmi były różne, kompletnie różne. I tam, nie wiem, pomyślałem, czemu nie uczyć się francuskiego prawie jak native speakera. I no to robiłem z francuski, a później włoski, portugalski i no skończyłem teraz z polskim. Oczywiście było najtrudniejsze, wielka wyzwanie dla mnie, ale cieszę się, że teraz jestem w stanie mówić po polsku. I ile zajęło ci nauczenia się polskiego? Ile? Ile czasu? Ile czasu? No to zacząłem rok temu, czyli trochę mniejszy, bo zdecydowałem uczyć się polskiego, kiedy już wiedziałem, że będę mieszkać tutaj w Warszawie i to było marca, ostatni rok, marca. okej? Okej. I tam zacząłem wszystko uczyć się polskiego. Szczerze mówiąc, skoro to był mój pierwszy język słowiańskiego, nie wiedziałem akurat, gdzie mogłem zaczynać, ale po prostu to było najpierw input, później rozwijałem moją metodę nauka. No i teraz jestem tutaj, mówiąc po polsku. Niesamowite. Widzicie, musicie zostać do końca. Luis powie wam, jak nauczyć się polskiego w rok. Do takiego No. poziomu. Ale chciałem zapytać na początku jeszcze nie o polski, tylko ogólnie o naukę języków, bo mówiłeś, zacząłeś uczyć się języków tak na poważnie, jak byłeś w Belgii. No, to Ale- było 5 lat temu. 5 lat temu, czyli ty, bo ja myślałem właśnie, że ty może od dziecka się już uczyłeś języków. Nie, Ale to nie było niestety tak. nie. To było. No, ja myślę, że rozwiązanie jest obsesja, ok? Bo dyscyplina jest bardzo ważna. Motywacja nie aż tak ważna, bo to na początku każda osoba, kiedy zaczyna język, to jest wow, to jest duża informacja, bardzo dobrze, ale później motywacja znika i dyscyplina jest ważna, ale obsesja to jest ten przełom między mówić, nie wiem, 5 język i 8 i w takim krótkim czasie, no rozwiązanie jest obsesja. Czyli taka pozytywna obsesja. A ile Pozytywna. ty masz lat teraz? Ja mam dopiero miałem urodziny i teraz mam 24 lata. 24 lata, czyli 19 lat miałeś, jak zacząłeś uczyć się języków. Tak, 5 lat 9 temu. tak. Myślę, prawie 20, więc tak, to było tym czasie, zdecydowanie, kiedy przeprowadziłem się do Belgii. Okej. Czyli widzicie, nigdy nie jest za późno, tak? Nigdy nie jest za późno, nie jest naprawdę. za późno, żeby zacząć To uczyć. jest najważniejszy pomysł, że ludzie, którzy słuchają ten rozmowa,
mieć ten pomysł, że nigdy nie jest za późno, naprawdę. Nigdy nie jest za późno. Super. No ale wtedy byłeś w tej Belgii i to właśnie jak zaczęła się ta twoja obsesja, tak jak ty to mówisz, to twoje takie pasja i hobby? Moja bo- pasja. Okej, ja myślę, że mam jakąś łatwość, żeby powiedzmy powtórzyć akcent, lokalny akcent. Oczywiście, że w Polsce pracuję dalej, ale zobaczymy, że jeśli jestem naprawdę skupiony, byłem w stanie, żeby powtórzyć. Nie wiem, czy po polsku powtórzyć jest dobrze. Wiem, że istnieje inny Może czasownik. naśladować, naśladować akcent. Tak, jak iterate, naśladować akcent i pomyślałem, wow, ale fajnie, że mogę to robić. I pomyślałem, okej, więc z francusku będę być otoczony z francuskim, z francuskim i to była najlepsza decyzja, którą podejmowałem w ten moment. I później, kiedy na przykład byłem w Parma, czyli w Włoszech, robiłem tak samo. Czyli oczywiście, że być otoczony z Hiszpanii to jest fajnie, ale jeśli robiłem na odwrót, czyli zamiast Hiszpanii ludzi, którzy byli w Włoszech, to było naprawdę imersja dla mnie i byłem, powiedzmy, zmuszony mówić po włosku. I kiedy uczyłem się to, robiłem tak samo w każdym Erasmusie, który robiłem. Okej. Czyli imersja zawsze, wiadomo, No. otaczanie się native speakerami, ale bo co? Bo ty mówisz w 8 językach, to zawsze robiłeś tak, że przeprowadzałeś się do krajów? Dokładnie. To jest mój pomysł idealny, powiedzmy, bo ja przeprowadzić się, ja zawsze uczę się trochę samo język, ok? Język to robiłem tak samo z polskim, bo inaczej, kiedy przejść do ten kraj i nie masz jakiś podstawowy poziom, to jest bardzo trudne do zaintegrowania. Bardzo trudne. I to robiłem na przykład, kiedy byłem w Belgii, nie robiłem to i zdałem sobie sprawę, że następny Erasmus, który będę robić, to będę, czyli będę uczyć się zawczasu, Mhm. a później idę i przelatuję. Mhm. I to robiłem i zdałem sobie sprawę, że jest taki zasady, że ty kiedy przeprowadzić się do taki kraj, poziom, który masz, będę duplikować, istnieje po polsku? Duplikować, czyli, czyli na przykład, jeśli ja kiedy przyjechałem do Mhm. Polski, miałem ten poziom, po miesiąc to jest duplikować. Ale jeśli ja przelatuję z tym poziom, to będę duplikować z więcej ilości. Więc moja wyzwania przed przeprowadzić się do Polski było, ja muszę mieć powiedzmy najlepszy poziom i ja kiedy będę w Polsce, to będę duplikować. Więc jeśli ja idę z 0 times 0 times 2, to jest 0 dalej. Okej. Więc to jest moja wyzwanie. Okej, mega. No duplikować też istnieje. W Polsce może pomnażać też mówimy, duplikować. Okej, nigdy nie albo słyszałem. pomnażać by było Okej. tutaj spoko. No. Ale mega. Ale w ogóle zapomniałem chyba zapytać na początku, bo mówisz w 8 językach, ale w jakich? Chyba nie powiedzieliśmy dla Okej. osób, które nie wiedzą. To jest bardzo ważne. Okej, będę mówić od najlepszego języka do najgorzej. Mhm. To najlepsze oczywiście, ja jestem native speakera hiszpańskiego. Później prawdopodobnie mamy francuskiego, włoskiego, portugalskiego, angielskiego, rumuńskiego, niemieckiego. Mhm. Jest najgorzej. Niestety, skoro uczyłem się polski,
no trochę mniej więcej zapomniałem niemiecki. To było szkoda, ale no dobrze. No a twój polski jest na którym miejscu? Na którym prawdopodobnie jest między rumuńskiego i angielskiego. Aha. I mój cel jest przed latem, czyli być na tak sam poziom jak angielskiego. Okej, czyli który to będzie? Bo To teraz... będzie czyli lato, No. za 4 miesiące No. może. I tak, mówimy za 4 miesiące mieć po prostu prawie C1, prawie. Wow. To jest mój cel, bo kiedy przyjechałem tutaj, miałem A1 plus, może A2 maksymalnie i nie byłem w stanie mówić po polsku, więc ja naprawdę myślę, że jest możliwe. Okej. Wow. Niesamowite, stary. Niesamowite. No a właśnie, bo polski był twoim ostatnim językiem, którego zacząłeś się teraz uczyć? Właśnie. No tak. i dobra, no a właśnie dlaczego polski? Jak w ogóle trafiłeś tutaj do Polski? Okej. Dlaczego? No okej, to jest długa historia, okej, ale... Mamy czas, dawaj. 2 godziny rozmowa. Nie, ale po prostu ja, kiedy byłem w Porto, to było 2,5 lata temu, ja nawet nie wiedziałem, co było język polski. Naprawdę. Ja nigdy nie słyszałem ktoś, który przeprowadziło się do Polski. Nie miałem pojęcia, naprawdę. I miałem ten kontakt, czyli spotkałem się z wielu Polakiem, Wielu Polaków? i no to było bardzo ciekawe dla mnie, bo ja w tym momencie byłem przyzwyczajony rozumieć wszystko, które słyszałem, bo byłem otoczony z francuski, włoski, nie wiem, nawet rumuński. I to było bardzo łatwe dla mnie rozumieć prawie wszystko. Ale kiedy słyszałem polski, nic nie rozumiałem. I to było bardzo ciekawe dla mnie. I powiedziałem, wow, ale fajny język. I to był mój pomysł. Wyobraź sobie, że uczy się ten pierwszy język słoweńskiego. Ale później lato zaczęło i zapomniałem ten pomysł. Później robiłem filmik na Instagramie, jakie rolki na Instagramie, gdzie powiedziałem 4 języki, które nigdy nie będę uczył się. Mhm. Bo to było aż tak trudne, że nie ma sensu uczyć się. Mhm. I polski było w ten 4 język i dostałem naprawdę duży hejt, bo to było bardzo popularne w Hiszpanii. Czyli były naprawdę wszędzie te rolki. Było mega popularne. Aha, że takie, że 4 języki, których nigdy się nie nauczę, tak? No i to ja byłem wcześniej jak poliglotą, który mówiło się, że nigdy nie będę uczyć się ten język bardzo racysta i tak dalej. Więc pomyślałem, czyli zastanowiłem się, że może będę uczyć się języka polskiego i kiedy będę to publikować, czyli najfajniejsze rolki na Instagramie będzie. Mhm. I prawie, czyli akurat w tym momencie też spotkało się wielu Polaków w Gran Canaria, bo w tym momencie ja wróciłem do Gran Canaria i ten kontakt naprawdę dał mi ogromna motywacja, żeby no to może jest możliwe. I też w tym momencie ja rozwijałem moja metoda nauka, która nazywa się IKA i pomyślałem, jeśli IKA działa z polskim, no to zdecydowanie działa. I w tym momencie to było październiku 2025, nie, 24 może, Mhm. tak, 24. I zajęło mi 3 miesiące, żeby definitywnie zdecydować uczyć się polskim. Mhm. I to robiłem jak tajemnica. Czyli nie mówiłem nikogo, że uczyłem się polskim. To było prawie w lato, czyli ostatnie lato, które robiłem rolki i
mówiłem, że okej, to była tajemnica, to jest jakiś sekret, ale uczyłem się polskiego. O, niesamowite, stary. No, Impresjonante, impresjonante, niesamowite. Impresjonante. Wow, Prawda. ale czy możesz właśnie zdradzić trochę może, albo właśnie powiedzieć, wiesz, dać jakieś wskazówki dla osób, które właśnie chcą się nauczyć polskiego, Okej. tak jak ty. Czy możesz właśnie zdradzić coś więcej, na czym polega ta twoja metoda, jak ty się uczysz? Okej, ale moja metoda konkretnie, ale Jak ty się generalnie uczyłeś, radę. Nie, no jak się uczyłeś ty na przykład polskiego? Okej. Bo jak się uczyłeś, jak się uczysz, co powinni Mhm. robić osoby, nie? Dobra. Jakie są najlepsze Okej. takie... Ja myślę, że najlepsze powiedzmy mentalność, ale jak muszę podejność, nie. Podejście? Podejście, dziękuję. Podejście jest nie skupić się na gramatyka. Przynajmniej na początku, bo to będzie bardzo źle, jeśli skupisz się na gramatyka, bo na początku nic nie robi sensu. Szczerze mówiąc, czyli ja na przykład, okej, może już zdajesz sobie sprawę, prawdopodobnie, że ja nie mam pojęcia, jeśli chodzi o przypadki. Nie mam pojęcia. Po prostu dla mnie najważniejsze jest komunikować. Jeśli może chcę mieć ten C1, który mówiliśmy wcześniej, może w tym momencie będę skupić na przypadki, ale póki co nie, póki co dla mnie najważniejsze jest komunikowanie i prawdopodobnie ludzie, którzy widzą tę rozmowę, to jest też ich, czyli nie rozwiązanie, cel, Mhm. dokładnie, ich cel. Więc najpierw przypadki jest coś, które nie jest aż tak ważne, bo ja nigdy nie miałem taka sytuacja, gdzie robiłem błędy, jeśli chodzi o przypadki i jakiś Polak zatrzymało mi i powiedziało, nie, to nie było dobrze przypadki. To nigdy nie wydarzyło mi i to znaczy, że nie jest aż tak ważne. Więc najpierw ja myślę, że jak wszyscy mówią, input to jest najważniejsze. Oczywiście moja metoda nauka po prostu polega, że to jest imersja, a później C jest kreacją, więc tworzenie, Mhm. a później A jest aktywacja, więc to jest coś, które ja robię codziennie. To jest najważniejsze. Rutyna codzienności. Więc ja podejmuję działania każdy dzień, bo inaczej stracę albo zgubię takiej systematyczności. Mhm. A to jak wygląda? No dobra, ale jak wygląda właśnie taki twój dzień? Dzisiaj już masz input dużo się... No, dzisiaj jest różne. Może output, właśnie nie input, tylko output masz dzisiaj No, też dużo, input i dzisiaj output, dużo no. rozmawiasz. Mhm. Ale jak wygląda taki twój dzień właśnie, jak na przykład nie rozmawiasz z nikim i tak dalej, Okej. jesteś na przykład w domu i właśnie jak wygląda ta twoja codzienność, tak jak mówiłeś, ta rutyna, jak Rozumiem. chcesz się na przykład uczyć polskiego, to co wtedy robisz? Okej, to jest prawie tak, tak samo, szczerze mówiąc, więc to może być bardzo pomocne dla ludzi, którzy słuchają. Ja każdy dzień, bo ja niestety, albo stety, to nie wiem, nie mam każdy dzień okazji zamówić z ludźmi po polsku, ok? Bo ja pracuję bardzo, więc nie mogę każdy dzień mówić po polsku. Maksymalnie dwa dzień za tydzień. 2 dni mówię w tygodniu. 2 dzień w tygodniu mówię po polsku, to jest maksymalnie, więc to robię ja codziennie. Po pierwsze, konsumuję treści. Szukam jakichś interesujących. Teraz, gdzie mam większy poziom po polsku, mam dużą możliwość, ale na początku to było jakieś treści, które ty robisz, na przykład, które jest bardzo podstawowe i bardzo łatwe do zrozumienia. No, taki comprehensible input. No, takie. dokładnie. I kiedy ja robię ten comprehensible input, maksymalnie
nie wiem, 10 minut codziennie. Nie więcej, bo nie lubię aż tak bardzo. Więc ja flirtuję, nie. To nie. Filtruję, chciałeś. Filtruję. Ja filtruję słów, które dla mnie byli najważniejsze w tym momencie, które ja naprawdę potrzebuję używać w tym momencie i że nie widziałem wcześniej. I potem ja robię jakieś fraza kontekstualizowana z tym słów. I później mówię głośno, czyli mówię oczywiście, że masz na przykład rewerso, żeby potwierdzić, że twoja wymowa jest dobra. Ale po prostu ja Mówisz na głos, mówię. tak? Mówisz na głos. Na głos, dokładnie, na głos i nagrywam podczas mówienia. Zawsze. A później najważniejsze dla mnie jest mój własny comprehensible input. To znaczy, że ja w mój telefon, czy mogę pokazać zaraz, że mam nagranie z mój własny głos. Może mam 3 godziny. I każdy tygodniu ja słyszę moje nagranie, więc ja wiem, jak mam mówić to, na pamięć, wiem na pamięć mój słownictwo, wszystko, które ja znam po polsku, ja wiem na pamięć, bo ciągle słyszę ten nagranie. Czyli ja to tak rozumiem. Robisz input, czyli oglądasz coś, tak? Szukasz czegoś, na przykład, nie wiem, jakiegoś na YouTubie pewnie, Na jakieś YouTubie, tak. filmy, zapisujesz sobie jakieś takie kluczowe frazy, Frazę, później robisz z nimi zdania. raczej słów, ale ekspresję, czyli wyrażenie. Nie frazy długie. Fraza robię później, kiedy mam nie wiem, 8 słów, Okay. robię frazę Okay. kontekstualizowaną. Z nimi nagrywasz się i później tego słuchasz. Okay. Dokładnie. I To już widzicie, co musicie robić. no, to dla mnie żeby rozmawiać było tak bardzo jak pomocne, bardzo przydatne i naprawdę polecam dla innych osób. Naprawdę działa, bo najważniejsze jest, że na przykład każde słowa, które ja używam teraz w tym rozmowie, ja wiem, że napisałem kiedyś. Okay. I ja wiem, że słyszałem, może nawet w tym tygodniu. Okay. I no, mój cel każdy tygodniu, kiedy budzę się w poniedziałek, do niedziela jest po prostu słuchać, słyszeć, może jest lepiej. Słuchać. Okej, słuchać moje nagranie. Od pierwszej do końca i to jest prawie 3 godziny. 3 godziny, tak. Wow. I tak sobie dokładasz, tak? I masz... Zawsze. I to jest bardzo fajnie, bo ja mogę zdać sobie sprawę, że moja wymowa na przykład rozwijała się bardzo. I to jest super. bardzo ciekawe. Nie wiem, zawsze w tym nagrania, ja robię te nagrania bardzo naturalne, więc jeśli się mylę, nie zatrzymuję, nie zatrzymuję nagrania. Już ja kontynuuję. I bardzo fajnie, kiedy, bo ja każdy tydzień zaczynam na pierwsza, czyli pierwsza nagrania, do na przykład teraz mam 50. I każde nagranie są 3 minuty. Więc osób mogą robić kalkulacje. Czyli masz jedno nagranie na tydzień, tak? Mniej więcej tak, na tydzień. Może tak, prawdopodobnie tak, bo to jest każde nagranie zajmuje mi 30-35 sekund, więc do 3 minut. Tak, Okej. normalnie tak. Wow. Mega. No, Muszę spróbować twoją Naprawdę. metodę. No ale powiedz mi ty teraz, bo mówisz w 8 językach, no ale w tym momencie ty się tylko skupiasz na polskim, czy jeszcze w międzyczasie trenujesz też inne języki? To jest bardzo trudne, okej.
Po pierwsze tak, mój cel, na który jestem bardzo skupiony, jest polskim. Póki co. Kiedy będę wiedzieć na pamięć, albo znać na pamięć 2500 słów i jestem prawie tam, czyli brakuje mi może 500 słów, bo już przeszedłem na 2000 słów. Będę skupić się na inny język. Ale teraz polskim jest najważniejszy dla mnie, więc na przykład w niemiecku zgubiłem albo straciłem mój poziom. Tak, to jest szkoda. Rumuński też, bo naprawdę nigdy nie ćwiczę, więc tak. Potem portugalski, włoski, francuski, bo angielski jest w cięciu, więc to nie mam problemu. Te trzy języki używam codziennie, bo ja mam moje społeczności i mamy taki event, takie wydarzenia, które jest co tydzień i mówimy ten język ciągle. I no to jest bardzo dobrze dla mnie, żeby nie zapomnieć ten język. I też mój współlokatorki jest we Włoszech i mówię po włosku. I miałem też współlokatorkę w Belgii, więc po francusku też mówiłem. I no to jest najlepszy sposób, żeby nie zgubić poziom. Ale jak mówiłem, mój cel jest mieć. Okej, mój angielski jest prawie C1, powiedziałbym, więc mój cel w każdy język jest mieć lepszy poziom niż angielski. Aha. I kiedy mam ten poziom, mogę iść na inny język, więc tak, to jest, bo inaczej na przykład w mojej współlokatorki nie mogłbym mówić po włosku, bo oczywiście mój angielski jest lepszy, więc czemu mówić po włosku? To nie ma sensu. Więc dlatego to jest mój cel, że inna osoba nie ma, powiedzmy, okazji, ale możliwość mówić po angielsku, bo ja jego albo jej język mówię aż tak dobrze, że nie ma sensu mówić po angielsku. To jest mój cel w każdy język. Ale z polskim jeszcze nie jesteśmy tam, Musisz ale współlokatora z Polski teraz znaleźć. to były Współlokatorkę. to były mega fajnie, ale niestety nie mam współlokatorki w Polsce. Myślałem, że, bo na początku powiedziałeś, że musisz mieć tą taką obsesję, więc ja myślałem, że to może 10 godzin dziennie, wiesz, No, uczysz to się nie- języków, ale to w takim razie No. tak nie wygląda. To jak wygląda taki twój typowy dzień? No taka, wiesz, typowa rutyna językowa. Ile ci to czasu zajmuje właśnie, żeby tego... No na przykład, teraz jest rano, więc trochę, ale mogę wytłumaczyć na przykład wczoraj, No. co robiłem na przykład. Ja budzę się, idę do siłownia i kiedy idę do siłownia, ja słyszę ten 5 nagranie, bo 5 nagranie są 3 minut, 15 minut, to jest czas, który zajmuje mi powiedzmy iść na siłownię. Kiedy wracam do domu, na powrót do domu, też 15 minut. Więc to jest 30 minut passive input. Bo ja nic nie robię, czyli ja tylko chodzę. No, słuchasz. No, dokładnie też. Później, kiedy wracam do domu, pracuję, więc nic nie robię, jeśli chodzi o język. Kiedy robię obiad, mówię z ChatGPT, bo ja mam taki projekt, który jest już przygotowany i kiedy klikam w ten advanced voice albo coś takiego, czyli zaawansowany głos, Konwersacja głosowa to się nazywa. konwersacja głosowa, już projekt z nami. Tak, z nami i zna, jakie są moje, na czegoś jestem zainteresowany. Mhm. Chodzi o to, że masz tam jakiś prompt już, tak? No to jest prompt, ale że nie każdy raz muszę Wpisywać mu, tylko używać. on już cię zna. No, dokładnie. Dlatego powiedziałem, że mi zna trochę mniej więcej.
I więc mówię o, nie wiem, różne rzeczy, rozmowy, które mogę mieć na przykład tutaj. Więc to robię podczas gotowania. Później, kiedy jem, oglądam filmik na YouTube, a później po południu, wieczorem nic nie robię, jeśli chodzi o język, nic naprawdę. A później jeszcze raz, kiedy mam kolację, robię tak samo. Czyli podczas gotowania mówię po polsku, a później, kiedy jem, oglądam jakieś rolki, ale... A, może też na żywo mają taki live w TikToku. To jest też bardzo przydatne dla mnie. Czyli zobaczyć, jak mówią ludzie na żywo. Taki prawdziwy język, Tak, żeby tak, zobaczyć. tak, jak używa się naprawdę polskie na taki live. Więc to już to też robię, więc maksymalnie, czy powiedzmy active input 20 minut. 20 minut może, passive input 30 minut i active output 10 minut może maksymalnie, więc Czyli godzinka na dzień, to jest można godzina. tak mówić. tak, no nigdy nie robiłem powiedzmy ponad godzin. Nigdy nie robiłem, bo to jest to po prostu nie lubię, bo kiedy mówię obsesja, mówię codziennie obsesja, ale nie na przykład 3 godziny codziennie. To Że nie ma sensu. konsekwencja, tak? Konsekwencja, że tak. codziennie Taki konsekwentnie. wytrwałość, systematyczność to i bo inaczej jest bardzo obciążające dla mnie. Mhm. I to nie lubię, bo kiedy jest obciążający, prawdopodobnie będę rzucić albo będę przestać uczyć się język i to nie chcę, więc dlatego to robię. Okej. Wow. I jakie kolejne języki będą? Są już jakieś plany? Są jakieś plany, ale wcześniej mogę opanować niemiecku i rumuńsku. Bo inaczej, jak mówiłem, to jest mój cel w każdy język. Nie chcę być taki, nie wiem, osoba, która zna, nie wiem, 15 Języków? języków, ale nie jest w stanie mówić nikt. Bo to nie jest mój cel, więc prawdopodobnie przed uczenia się inny język, ja chcę skupić się na niemiecki i rumuński. Później może jakiś azjatyczny język jest możliwy, ale w tym momencie brakuje dużo czasu. Nie duży czas, ale mniej więcej rok. Okej. Tak, więc za rok jest możliwy. Za rok, wcześniej za rok nie jest możliwy. No okej, czyli na razie polski, Na razie do polski. do C1, a potem niemiecki albo rumuński, tak? To jest mój plan, powiedzmy. Okej. I tak, mam nadzieję, że będzie dobrze. I jestem pewny, że będzie dobrze. Okej. Czemu rumuński? Bo to no wiadomo, to jest język romański, ty mówisz po hiszpańsku, ale to raczej bym powiedział taki egzotyczny, że mało kto się uczy rumuńskiego. Na 100% i ekskluzyw też, naprawdę. Kiedy byłem w Porto, w Porto wydawało się wszystko wygląda, bo to zdecydowało, że polski jest ciekawy, uczę się też portugalski bardzo dobrze i rumuński, bo miałem dużo osób, dużo przyjaciół, które byli z Rumunii. I było bardzo, bo w tym momencie ja zacząłem mój kont na Instagramie. To było 2,5 lata temu. I kiedy zacząłem, widziałem 5 języków i rumuński był taki, nie wiem, interesujący, ciekawy język, że powiedziałem, wow, ale fajnie naprawdę, bo nikt nie mówi po rumuńsku poza rumuński, czyli osób, które chodzą z rumuński. I pamiętam ten moment, który
porozmawiałem z moją przyjacielem, która była z Rumunii i ja powiedziałem, wyobraź sobie, że robią taka wyzwania, że uczą się rumuńskiego przez miesiąc, czyli przez te 30 dni. A ona powiedziała, nie, jesteś szalony, to nie jest możliwe. No, wiadomo, że mówisz 5 języków, który jest wow, imponujący, ale no, rumuński jest trochę inny język, nie jest tak popularny. I ja powiedziałem, no czemu nie? Sprawdzimy. I to robiłem. Nie był aż tak popularny, jeśli chodzi o, nie wiem, wizualizacja na Instagramie, czyli nie był aż tak popularny na mój kont, ale dla mnie to było przełom, jeśli chodzi o uczenie się języków. I ja myślę, czyli moim zdaniem dałem radę jakoś, bo byłem, czyli robiłem filmik na dzień numer 30, żeby sprawdzić, żeby potwierdzić, że byłem w stanie mówić rumuńskiego. I byłem, miałem rozmowę 5 minut albo 7 minut. Pamiętam z przyjemnością, naprawdę. Wow, I, niesamowite. tak, Niesamowite, i stary. dla mnie, czyli moja ulubiona, mój ulubiony język jest włoskiego, okej? Nie wiem czemu, ja myślę, że jestem bardzo, mam taki kontakt z tym językiem. Ale jeśli muszę wybrać jeden język, który dla mnie jest mega, jak mogę mówić, jestem mega blisko ten język, to jest rumuńskiego. Okej. Zdecydowanie. Okej. Jest ekskluzywa. Nie wiem, ja naprawdę uwielbiam ten język. Okej. Jest różny. Super, super. A jesteś w stanie na koniec właśnie powiedzieć coś w ogóle, bo może ktoś nas teraz ogląda i pomyśli, to jest fake poliglota. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć właśnie w każdym z języków, No. który znasz? Tylko nie wiem co, może na przykład, nie wiem. Okej. Może Pewnie, ja widziałem taką rolkę właśnie już jak poszła w viral mega. No Właśnie jak w tak, takim ten Mateusz. jak, właśnie, bardzo- właśnie jak mówiłeś coś, jesteś coś w stanie właśnie No, okej. powiedzieć? Na przykład, będę zaczynać się z... Po polsku już nie musisz, bo najtrudniejsze. wszyscy już wiedzą, że No dobrze to mówisz. już sprawdziłem, że no. Okej, więc auf Deutsch ja leider jetzt sehr schwierig für mich ist Sprache auf Deutsch. Und ja, po rumuńsku możemy mówić, że okej, poczekaj, bo już mówiłem bardzo długo po polsku, więc jest bardzo trudny. Na przykład, ovviamente che in italiano posso cambiare facilmente perché no, non faccio fatica a cambiare. En français, évidemment que je parle quotidiennement, więc nie. Donc, c'est pas si difficile de changer entre les langues. Português, eu fico muito perto do português. É uma língua que eu adoro muito. Já fico com saudade de voltar no Porto, porque realmente é uma cidade diferente. Okej, wrócimy do rumuńsku. Rumuńsku. Kurde, okej. Rumuńsku. Bo ja teraz potrzebuję słuchać coś Input po potrzebujesz rumuńsku. po Tak, rumuńsku. ty wiesz, umiesz mówić po rumuńsku? Nie. Po rumuńsku nie. No, okej. Po hiszpańsku, ale... Okej, już mam, okej. Am început limba română acum 3 ani și pentru mine to jest limba foarte exclusivă. Am început pentru că am făcut provocare și a fost foarte minunată. A fost foarte minunată experiența pentru mine.
a później nie wiem, czy brakuje mi angielsku moje. Okay, obviously in English I talk almost every day because I have roommates who doesn't speak the languages that I know, so obviously I need to communicate in this language. And yeah, myślę, że Chyba tyle. skończyło, tak. Ale no teraz może następny raz możemy robić na początku, bo teraz, czyli im więcej mówić po polsku, Mhm. tym lepiej, albo tym, nie wiem, Tym trudniej jest potem przeskoczyć. tym bardziej jestem skupiony. A później jest naprawdę trudne, nawet po hiszpańsku, zawsze kiedy mówię bardzo po polsku, później mieszam, nawet hiszpańsku, który jest mój język ojczysty, więc no to jest, nie wiem, ciekawe dla mnie. Luis, bo ty też robisz content w mediach społecznościowych. Masz Instagrama, YouTube'a też masz chyba. Ma Instagrama, YouTube'a nie jest aż tak aktywny, ale staram się. Instagram tak. Zdecydowanie jest mój pierwszy media społeczności, tak. Jak cię mogą znaleźć ludzie? Ludzie mogą znaleźć mnie jak Luis Polyglot, Luis, czyli Y, nie I, jak w Hiszpanii, więc Luis Polyglot. To jest wszystko. Nie jest aż tak trudne, więc... Luis Polyglot na Instagramie. Na pewno linki znajdziecie w opisie do mediów społecznościowych Luisa. I za 4 miesiące spotykamy się, tak? Za Bo 4 mówisz, miesiące. że już Okej. wtedy będzie C1. Sprawdzimy, jeśli na końcu dam radę, żeby mieć ten C1, który powiedziałem. Zrobimy progres i porównanie, No, wiesz. to jest możliwe. Czy te przypadki już, wiesz. Okej. Przypadki, okej. No, zobaczymy. Zobaczymy. To jest umowa stoi. Umowa stoi, mówimy po Umowa polsku. stoi. No. Dobra. Dzięki bardzo, Luis.